co się stanie właśnie, jeżeli pierdzielniecie autobus i już więcej do pracy nie przyjdziesz. Niestety najczęściej mamy sytuację, że buzz factor wynosi 1, czyli jeżeli jedna osoba z twojego zespołu z jakiejś przyczyny zniknie, no to masz duży problem. Warto pilnować tego, żeby nie było sytuacji, gdzie jedna osoba tylko i wyłącznie bierze swoje ulubione zadania z tej ulubionej aplikacji, bo ona to z jakiegoś powodu sobie upodobała, ale z innej nie weźmie, bo to już jest B. Najlepiej, żebyś delegował nie te zadania, które ci się nie podobają, których nie lubisz, na których się słabo znasz, tylko właśnie te zadania, w których jesteś dobry. Te zadania, które lubimy najbardziej, no to są te zadania, których właśnie nie chcemy delegować. 27. Start. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Paweł, słuchaj, tak się zastanawiam, co by się stało, jakbyś padł pod autobus? Kurczę, trzeba autobusów unikać. No to dzisiaj mamy odcinek na temat Buzz Factor. Buzz Factor, czyli w ogóle taka ciekawa miara. Nie mam bladego pojęcia, skąd ona się wzięła. Nie wiem, Krzychu, czy ty w ogóle wiesz, czy jak wyszła, jak powstało to określenie, ale ogólnie polega to na tym, że co się stanie właśnie, jeżeli pierdzielniecie autobus i już więcej do pracy nie przyjdziesz. Albo jeżeli się stanie to z twoim kluczowym pracownikiem, z kluczową osobą w firmie, w zespole, która ma największą wiedzę, no i co wtedy? To jest taka dobra miara, którą liczymy w jednostkach ludzi, czyli jeżeli nasz buzz factor równa się 1, oznacza to, że eliminacja jednego człowieka zespołu oznacza po prostu upadek firmy, bądź projektu, bądź naprawdę niefajną, groźną sytuację. Więc może Krzychu, jak często ty unikasz autobusów? Staram się unikać. Zdaję sobie sprawę, że powinienem jeszcze bardziej unikać. Taka bardziej naukowa definicja buzz factor to jest, jeżeli ile osób z twojego zespołu wpadłoby pod ten przysłowiowy autobus, a tak naprawdę właśnie z jakiegoś powodu by zniknęli, rozchorowaliby się na dłużej, zmienili pracę, ulegli jakiemuś wypadkowi, to ile takich osób musiałoby właśnie zniknąć, żebyś miał poważne problemy. Jeżeli ten buzz factor ma wartość 3, 5, no to znaczy, że ta wiedza, te umiejętności są w jakiś sposób rozdystrybuowane w twoim zespole. Natomiast niestety najczęściej mamy sytuację, że buzz factor wynosi 1, czyli jeżeli jedna osoba z twojego zespołu z jakiejś przyczyny zniknie, no to masz duży problem. Często się tak zdarza, prawda? Mamy jednego specjalistę, który jest w czymś dobry, ktoś inny jest w czymś innym dobry, no i są takie silosy trochę wiedzy. Musimy sobie w jakiś sposób z tym radzić. W jaki sposób, Paweł, ty to robisz? Pierwsze co, to jest kwestia i wiedzy, kompetencji i w ogóle uprawnień, nie? Czyli tutaj jest bardzo istotny temat delegowania, czyli zaczynając od ciebie jako od lidera, no to te uprawnienia, które masz, bo często do wielu systemów ty będziesz miał uprawnienia jako lider, będziesz za to odpowiadać, więc ważne jest to, żeby te uprawnienia i te odpowiedzialności rozdzielać, żeby każdy możliwy z zespołów, może nie każdy, ale ci ludzie, którym ufasz, którzy mają uprawnienia do grzebania w bazach produkcyjnych, czy na środowiskach produkcyjnych, no żeby też mieli uprawnienia do rzeczy, które masz tylko ty, bo jak cię zabraknie, no to jest problem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie kwestia jakby wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy kilka projektów. U mnie na przykład jest tak, że w jednym zespole my mamy 4 czy 5 projektów, po których sobie skaczemy i to, czego pilnujemy, to, żeby wymieniać się tymi rzeczami, żeby jeżeli jest specjalista w danym temacie, weźmy sobie na przykład temat testów wydajnościowych. Jeżeli mamy sobie specjalistę w testach wydajnościowych i to jest jeden człowiek, i jeżeli coś się z nim stanie, no to będzie faktycznie problem, bo nikt nie wie, jak to działa, to co po jakimś czasie można po prostu wymienić tą osobę, żeby ktoś inny się tym zajął. Wtedy ta osoba wdraża tą osobę, ona zaczyna przejmować tą pałeczkę, zaczyna odpowiadać za dane zadania i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby finalnie każda osoba
najlepiej, żeby każda osoba w zespole miała na tyle wiedzy i świadomości, żeby była w stanie reagować. I tutaj świetnym przykładem są zadania na przykład supportowe. My je nazywamy zadaniami supportowymi, czyli taka bieżączka. Spada, coś się dzieje, klient ma problem, użytkownik ma problem, no to jest powiedzmy taka hotlinia, na którą się zgłasza, wtedy zespół reaguje. I teraz to, co jest świetne z mojego doświadczenia, z mojej praktyki, to właśnie rotacja ludzi na tym supporcie. To nie jest tak, że jest jeden człowiek, który odpowiada za wszystko, bo support to jest też takie miejsce, gdzie nauczysz się najwięcej, no bo tam są prawdziwe problemy prawdziwych użytkowników. Tu coś nie działa, tu coś wybuchło, tu coś nie zadziałało tak jak trzeba i tak dalej. Więc kiedy co tydzień, my się wymieniamy co tydzień, jedna osoba ma jeden tydzień support, drugi tydzień, następna, to siłą rzeczy ta wiedza się rozchodzi po zespole. I tak samo pilnujemy kwestii zadań. Czyli jeżeli mamy 4 projekty, bierzemy na dany tydzień po jednym, powiedzmy, czy po 2 zadania, ale z różnych projektów, to też warto pilnować tego, żeby nie było sytuacji, gdzie jedna osoba tylko i wyłącznie bierze swoje ulubione zadania z tej ulubionej aplikacji, bo ona to z jakiegoś powodu sobie upodobała, ale z innej nie weźmie, bo to już jest B. Wtedy tego trzeba pilnować, żeby te osoby się właśnie wymieniały i tutaj wiem, że wrócimy pewnie do tego mikromanagementu trochę na zasadzie, no co ty teraz będziesz mi mówił, co ja mam robić? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jej pokazać, że słuchaj, tutaj dobrze, żebyś wziął coś innego. Fajnie, że ty tutaj masz swoje zabawki, lubisz te zabawki, ale spróbuj wziąć coś innego, bo jeżeli ty będziesz miał ten support przykładowy, czy taka osoba jakby pilnuje tak zwanego on-calla, czyli jest na takim dyżurze 24/7, bo to jest system produkcyjny, jeżeli wybuchnie, to ktoś do niej zadzwoni o 2 w nocy, żeby w takiej sytuacji, żebyś ty w ogóle wiedział, o co tam chodzi, co się dzieje. I to jest zupełnie inne podejście, kiedy ty mówisz człowiekowi, zrób to, bo zrób to, no to jest bez sensu, ale właśnie pokazanie tej perspektywy, słuchaj, weź teraz, zobacz sobie coś innego, żebyś zrozumiał te flowy, bo jeżeli przyjdzie ci ten support, żebyś umiał po pierwsze zareagować, jeżeli nie będzie tutaj człowieka X, który jest specem od tego tematu, no to co zrobisz właśnie w kontekście tego supportu czy on-calla? No rozłożysz ręce, a tutaj będzie się paliło i co wtedy? Więc taka perspektywa otwiera przede wszystkim chęć do tego, żeby poznać te różne obszary, te inne obszary, które niekoniecznie są ulubione, ale jednak odpowiadamy finalnie za to jako zespół. Więc ty musisz tego też przypilnować, żeby ludzie się możliwie często wymieniali i dzięki temu też oni się po prostu nie znudzą. To jest bardzo wartościowe, co mówisz, a z punktu widzenia lidera też jest ważne, żebyś ty nie był tą osobą, która spowoduje duże kłopoty dla zespołu, jeżeli znikniesz. I wspomniałeś o delegacji. Warto zwrócić uwagę na to, że najlepiej, żebyś delegował nie te zadania, które ci się nie podobają, których nie lubisz, na których się słabo znasz, tylko właśnie te zadania, w których jesteś dobry, w których jesteś najlepszy. Dlaczego? Bo jeżeli jesteś w czymś dobry, no to wtedy łatwo ci wspierać inną osobę. Bo sprawdzenie, co ta osoba zrobiła, czy zrobiła to dobrze, czy źle, zajmie ci po prostu chwilę, bo ty masz to w małym palcu. A z drugiej strony wtedy, jeżeli zdelegowałeś to zadanie, w którym jesteś bardzo dobry, no to masz czas na to, żeby zająć się zadaniami, w których jesteś trochę słabszy, żeby nabrać tego doświadczenia, nabrać wiedzy. To jest takie trochę wbrew intuicji, ale jednak warto delegować te zadania, które ci przychodzą z łatwością, innym może nie, ale wtedy też najłatwiej ci będzie ich wspierać w realizacji. Ja bym powiedział trochę inaczej, bo te zadania, które lubimy najbardziej, no to są te zadania, których właśnie nie chcemy delegować, bo lubimy je najbardziej, to nam sprawia frajdę, przyjemność i to jest właśnie taka pułapka, że jeżeli ty to robisz dobrze, lubisz to robić i to jest twoje, no to wtedy szanse, że ty staniesz się tym z najsłabszym ogniwem i jeżeli wypadniesz, no to wszystko padnie, są bardzo duże, więc od tych rzeczy powinien zacząć nie dlatego, bo będzie ci łatwo sprawdzić, ale dlatego, że ty będziesz je trzymał po prostu na siłę przy sobie, bo je lubisz, a właśnie powinieneś je oddać na tyle, żeby inni byli w stanie to zrobić, kiedy ciebie zabraknie, pójdziesz na urlop na 2 tygodnie, czy cokolwiek się wydarzy. Też, zgadzam się, chociaż warto pamiętać, że właśnie też najłatwiej będzie je po prostu przekazać, bo masz je w małym palcu. Dla liderów też jest ważne planowanie sukcesji, czyli może się zdarzyć, że zabraknie ciebie w tym zespole na jakimś etapie. Zmienisz pracę, zachorujesz, dostaniesz awans na wyższe stanowisko. Tutaj warto się zastanowić nad tym, kto mógłby cię zastąpić w zespole.
Może być jakiś urodzony lider, ktoś, kto ma takie aspiracje liderskie i wtedy to przychodzi naturalnie. Jeżeli nie, no to trzeba się zastanowić też, w jaki sposób właśnie delegować te zadania. Zawsze w sytuacji, kiedy ja byłem liderem, to miałem taką osobę, na którą na przykład delegowałem zadania w czasie urlopu, czy właśnie przekazywałem jakieś zadania i w sytuacji, kiedy zmieniłem pracę, no to tamta osoba była już przygotowana do tego, że mogła wejść w buty szefa zespołu dosłownie w przeciągu kilku tygodni i sobie świetnie radzić, bo już dużo rzeczy znała i miała przećwiczone. Więc warto w takiej sytuacji mieć takiego zastępcę, powiedzmy, czy prawą rękę, który będzie mógł w razie czego przejąć twoje zadanie. Oczywiście wiadomo, że nie zawsze to jest takie łatwe, no bo niekoniecznie są osoby, które się nadają do tego, żeby być tym liderem, ale warto mimo wszystko takie osoby szukać. Dokładnie tak. Także podsumowując, zastanów się nad tym, co się stanie, jeżeli ciebie zabraknie, co się stanie, jeżeli zabraknie kluczowych ludzi w twoim zespole. Jeżeli wyjdzie ci z tego, że wystarczy jeden autobus, by pogrzebać cały projekt i wprowadzić bardzo duże zamieszanie i przynieść bardzo duże problemy, no to zacznij tą wiedzę dystrybuować, pogadaj z zespołem, żeby tą wiedzę zaczęli się nią dzielić, zaczęli się wymieniać zadaniami, tak aby możliwie jak najwięcej osób miało wiedzę z danego obszaru. Dzięki temu wszyscy będą spać spokojniej z tobą na czele. No i trzymaj się z dala od autobusów. Do zobaczenia za tydzień we wtorek. Cześć! Cześć! I tu powinien być taki autobus. Pip! Dobry pomysł. Można by.